Dzień dobry, nazywam się Monika Szwertner i witam Cię w kolejnym odcinku telewizji Kobiety Priorytety. Telewizji dla kobiet, które chcą odnieść radosny sukces. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, ponieważ dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o komunikacji. Ona jest bardzo ważna, jeżeli chcemy dbać o opakowanie. Mam nadzieję, że pamiętasz z poprzednich odcinków telewizji Kobiety Priorytety, jakie ważne jest to, żebyśmy umiały uchwalić się, a my kobiety mamy niestety z tym problem. Okazuje się, że niestety większość z nas liczy na to, że to ktoś, z kim pracujemy w miejscu, gdzie jesteśmy zatrudnieni, albo nasz potencjalny klient, z którym spotykamy się i omawiamy usługę, którą świadczymy, czy też produkt, który produkujemy w naszym biznesie. Liczymy na to, że właśnie to te osoby same nas docenią, zauważą, jakie jesteśmy wspaniałe. Tymczasem chciałabym Cię namówić do tego, żebyś przestała na to liczyć i żebyś sama zadbała o to, aby właściwie prezentować swoją wartość i prezentować to, co potrafisz. I dlatego właśnie taki ważny jest dla nas styl komunikacyjny. A co ciekawego zauważamy, jeżeli chodzi o styl komunikacji typowy dla kobiet? Otóż niestety nie jest najlepiej. Okazuje się, że mamy tendencję do obniżania swojej wartości poprzez sposób, w jaki o sobie mówimy. Przygotowałam dla Ciebie kilka takich sformułowań, które chciałabym, żebyś teraz sobie pomyślała nad nimi, jak często je używasz. Pierwsze z takich słów to słowo tylko. Na przykład, ja tylko chciałam dodać, że, albo ja tylko chciałam się upewnić, czy, albo ja tylko jestem ciekawa, lub to tylko taka propozycja do przemyślenia. Jak sama pewnie czujesz, dodanie słowa tylko w tych sformułowaniach powoduje obniżenie wartości osoby, która mówi, która się wypowiada. Wygląda to tak, jakbyśmy chciały specjalnie przeprosić za to, że chcemy dodać coś do wypowiedzi rozmówcy albo że chcemy zapytać, czyli tak, jakbyśmy uważały, że nie mamy prawa zadać pytania, nie mamy prawa pokazać, że coś wiemy, nie mamy prawa wypowiedzieć się na jakiś temat. Podobną rolę spełnia słowo właściwie. Już podaję przykłady. Właściwie to ja myślę, że tak właściwie niedokładnie jest tak. Możesz też w tym właśnie duchu za często używać słowa przepraszam. Przepraszam, że przeszkadzam, a przepraszam, że zajmę Ci chwilę, ale to dosłownie kilka minut. Albo przepraszam, ale mam właściwie tylko takie jedno małe pytanie. Pewnie zauważyłaś, że w tym ostatnim sformułowaniu użyłam samych takich właśnie umniejszających wartość mówcy wyrażeń. Prawda jest taka, że niestety często słyszę kobiety wypowiadające się w ten sposób. No dobrze, a w takim razie dlaczego my to robimy? Jak sądzisz? Okazuje się, że kobiety w momencie komunikacji mają tak naprawdę dwa cele do spełnienia. Pierwszy cel to pokazanie się, zaprezentowanie się jako osoba kompetentna, jako osoba profesjonalna. Jaki jest natomiast drugi cel? Drugi cel to, aby spowodować, żeby ją polubiono. Właśnie wszystkie te umniejszające wartość sformułowania służą temu drugiemu celowi. My to właśnie po to robimy. No dobrze, tylko co wtedy dzieje się z tym pierwszym? Otóż niestety poprzez taki styl komunikacji tracimy na naszej ekspertyzie. Nie jesteśmy niestety postrzegane jako osoby kompetentne, jako osoby profesjonalne. Nie jesteśmy postrzegane jako osoby, które znają się na tym, na jaki temat się wypowiadają. Dlatego od dzisiaj zwróć uwagę na swój styl komunikacji. Zwróć uwagę na wszelkie sformułowania, które mogą umniejszać Twoją wartość. Wystrzegaj się ich. Absolutnie. Zwróć uwagę na to, jak często ich używasz i najlepiej pozbądź się ich całkowicie. Jednakże nie zapomnij o tym, że ten drugi cel jest również bardzo ważny. Wszystkie badania wskazują na to, że od kobiet oczekuje się umiejętności tworzenia pozytywnych relacji. Dlatego, jeżeli o to nie zadbasz, będziesz postrzegana jako bezwzględna, jako zimna. Trudne to wszystko, prawda? No niestety, zgadzam się z Tobą. Zawsze uważałam, że nam, kobietom, jest trudniej. Dlatego z Tobą rozmawiam. Chcę, żeby Twoje życie dzięki temu stało się troszeczkę łatwiejsze. Jak w takim razie powinnaś się komunikować, żeby spełnić również ten drugi cel? Czyli jak powinnaś się komunikować, aby z jednej strony zadbać o pozytywną relację, z drugiej nie umniejszyć swojej wartości? Otóż mów pewnym głosem, ale cały czas się uśmiechaj. Niech ton Twojego głosu będzie ciepły,
Zapytaj swojego rozmówcę o jakieś mniej formalne sprawy, na przykład jak minął mu weekend, jak się ma, jak mają się jego dzieci, jakie ma plany na wieczór. Zawsze na koniec życz mu wszystkiego dobrego. To wystarczy, żebyś była postrzegana z jednej strony jako profesjonalistka, ekspertka, osoba kompetentna, a z drugiej jako miła kobieta, z którą fajnie robi się interesy. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego kolejnego odcinka Telewizji Kobiety Priorytety. Jeżeli on Ci się podobał, podziel się nim na Facebooku. Również zachęcam do zapisania się na mój newsletter na stronie monikaszwartner.pl. No i oczywiście bardzo, bardzo gorąco zapraszam do komentarzy i do kontaktu ze mną mailowego. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, życzę Ci wszystkiego dobrego i oczywiście trzymam kciuki za Twój radosny sukces.